Czasem nie potrzeba wielkiego planu, żeby gdzieś pojechać. Nie trzeba zdobywać szczytu, ani szukać wielkiej atrakcji. Czasami wystarczy trochę wolnego czasu, dobra pogoda i pomysł, żeby po prostu wyjść z domu i ruszyć przed siebie. Dziś zabieram Was do Potaszni. Potasznia to potok Wierchomni Wielkiej w Beskidzie Sądeckim. To spokojny zakątek, w którym można pospacerować wzdłuż potoku, odpocząć wśród lasu, górskiej przyrody, a po drodze znaleźć kilka ciekawych miejsc. My wybraliśmy się tutaj z dziećmi, bez planu. Po prostu chcieliśmy spędzić trochę czasu razem, trochę pochodzić i odpocząć. Samochód zostawiliśmy zaraz za skrzyżowaniem prowadzącym do Wierchomni Małej. Właśnie tutaj, na rozwidleniu dróg do Potaszni i Wierchomni Małej, stoi stary krzyż po Łemkach. To jeden z tych małych śladów historii, które można tutaj spotkać. Dzisiaj możemy przejść obok niego i nawet się nie zatrzymać, a przecież kiedyś tędy chodzili ludzie, którzy mieszkali w tych górach i tworzyli historię tego miejsca. Stąd ruszamy już pieszo. I tutaj zaczyna się właściwy spacer. Pogoda tego dnia była naprawdę piękna. Słońce mocno grzało, ale drzewa dawały przyjemny cień, a bliskość potoku sprawiała, że można było trochę odpocząć od tego letniego upału. Idziemy spokojnie przed siebie. Nie trzeba się spieszyć. Po drodze zmienia się krajobraz, raz idziemy bardziej otwartą drogą, za chwilę wchodzimy między drzewa, a gdzieś obok cały czas towarzyszy nam woda. I właśnie takie spacery lubię najbardziej, bo nie trzeba cały czas czegoś zdobywać, można po prostu iść i patrzeć. Po drodze zaczynamy zauważać coraz więcej drobnych rzeczy. Motyle, pszczoły, dziko rosnące kwiaty i trawy, skały i nawisy skalne przy potoku, a czasami coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy. Nam udało się znaleźć pierwsze w tym roku kurki. I to jest właśnie fajne w takich miejscach. Idziesz bez wielkich oczekiwań, a po drodze zawsze coś może Cię zatrzymać. W pewnym momencie mijamy starą, kamienną kapliczkę po Łemkach. Niewielką, ale bardzo ciekawą. To kolejny ślad dawnych mieszkańców tych terenów. I dobrze widzieć, że takie miejsce jest zadbane i że ktoś o tym pamięta. Bo historia regionu nie zawsze znajduje się w muzeum. Czasami stoi po prostu przy drodze. Idziemy dalej. I cały czas towarzyszy nam potok. Raz jest bliżej, raz jest trochę dalej. Słychać wodę, ptaki, szum drzew, a człowiek zaczyna zwalniać. Może właśnie dlatego lubię takie miejsca? Nie ma tutaj potrzeby ciągłego patrzenia na zegarek, można po prostu iść. Kolejnym miejscem, do którego warto tutaj zajrzeć, jest źródełko wody mineralnej. Można usiąść na ławce, odpocząć i oczywiście spróbować wody. No i tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ta woda ma naprawdę charakterystyczny zapach. Powiedzmy delikatnie, że nie pachnie jak woda mineralna z butelki ze sklepu. Ale skoro już tu jesteśmy, to oczywiście trzeba spróbować. No, smak też ma swój charakter. Ale właśnie dlatego takie miejsca są ciekawe. Można spróbować czegoś, co wypływa tutaj z ziemi i jest częścią tego miejsca od dawna. Widać też, że okolica źródełka jest zadbana. Jest ławka, są kosze i można tutaj spokojnie usiąść na chwilę. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Jeszcze kawałek w górę. Aż w końcu dochodzimy do miejsca, w którym można już podejść bezpośrednio do potoku. I tutaj właściwie kończy się plan spaceru. Bo w taki ciepły dzień trudno tylko patrzeć na wodę. Najpierw moczenie nóg, później szukanie głębszego miejsca. A za chwilę okazuje się, że spędzimy tutaj zdecydowanie więcej czasu niż planowaliśmy.
Chłód wody po takim spacerze i w takim upale jest naprawdę przyjemny. Można usiąść na kamieniu, zamoczyć nogi i po prostu odpocząć. A dzieci oczywiście mają swój plan, czyli znaleźć jeszcze głębszą wodę. Spędziliśmy tutaj chyba dobrą godzinę i niby to był tylko zwykły spacer, a jednak po drodze była historia, była przyroda, było źródełko, były kurki, skały, potok i przede wszystkim czas spędzony razem. I chyba właśnie takie chwile są czasami najbardziej potrzebne. Bo można przejechać przez jakąś miejscowość samochodem i praktycznie niczego nie zobaczyć. Droga minie, domy miną, las minie i dalej jedziemy. A wystarczy wysiąść z samochodu, pójść pieszo albo przesiąść się na rower i nagle zaczynamy zauważać małą kapliczkę, stary krzyż, źródełko, motyla na kwiatku, pszczołę, skały przy potoku albo po prostu miejsce, w którym można usiąść i przez chwilę nic nie robić. Jeżeli będziecie kiedyś w Wierchomli, a będziecie mieli ochotę na spokojny spacer wśród górskiej przyrody, warto zajrzeć do Potaszni. Można tutaj spędzić kilka godzin, przejść się wzdłuż potoku, zobaczyć trochę lokalnej historii, spróbować wody ze źródełka, a w ciepły dzień odpocząć przy samej wodzie. To również fajny pomysł na rodzinny spacer albo wycieczkę rowerową. Dokładne miejsce, w którym zostawiliśmy samochód, znajdziecie w opisie filmu. My powoli wracamy. Słońce nadal świeci, potok płynie dalej swoim rytmem, a nam zostaje całkiem sporo wspomnień z kilku godzin zwykłego spaceru. I może właśnie o to chodzi. Nie zawsze trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać. Czasami wystarczy trochę zwolnić i rozejrzeć się wokół siebie. Kiedy cały czas tak pędzimy, możemy przejechać obok naprawdę pięknych rzeczy i nawet ich nie zauważyć. Dzięki, że poszliście ze mną. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.